Odwiedzimy dziś miejsce, gdzie formacje stworzone przez naturę stały się miejscem kultu. Zajrzymy też do wnętrza dzwonu i spotkamy się z zombiakami. Zapraszamy na kolejną wycieczkę wokół Kłachin z nami. W naszej wyprawie towarzyszyć nam będą Iza i Roger. Trasa wiodła na północ. Za Chea-am dołączyliśmy do autostrady do Bangkoku. Już z daleka widać było z autostrady samotną, masywną skałę Khao Yai. To właśnie pierwszy punkt naszej wycieczki. U stóp skały obszerny parking i pięknie utrzymana zieleń. No to wejścia do świątyni wewnątrz groty. Do wejść prowadzą schody strzeżone przez mityczne węże Naga. Przed wejściami galeria buddyjskich dzwonów, a my zamykamy nasze obuwie w klatkach, bo królują tutaj makaki, wielkie małpy. Wchodzimy do środka. Tu pielgrzymów wita 16-metrowy posąg leżącego Buddy. Obok mniejszy posąg pokryty tak wieloma płatkami złota, że zatarły się w nim rysy twarzy. Świątynia Wat Khao Yai została zbudowana wewnątrz naturalnej wapiennej groty. To miejsce kultu. Często można tu spotkać modlących się wiernych. Świątynne budowle zostały tutaj pięknie wkomponowane w otaczające je skały i oświetlone kolorowymi reflektorami. Król Siamu, bo tak dawniej nazywała się Tajlandia, Rama IV, czyli Mongkut, panujący w drugiej połowie XIX wieku, spędził tutaj kilka dni po wyświęceniu go na mnicha. Tu znajduje się odcisk stopy Buddy. Wierni pozostawiają tutaj płatki złota i monety, licząc na pomyślność. Wokół kapliczki galeria złotych posążków Buddy. Schodzimy do położonej poniżej mniejszej komory. Jest też pięknie oświetlona z licznymi posągami. Z przodu ołtarza figury Bodhisattwa Guanyin. Bóstw strzeże tu wielka kobra. W jednej z nisz posąg króla Utonga,
byłego władcy Ayutthai. Wracamy do głównej komory, skąd schody prowadzą na wyższy poziom. Ta część groty jest pięknie oświetlona promieniami słonecznymi wpadającymi tu przez otwory w sklepieniu. Ze skalnych nisz wyłaniają się kolejne złote posągi. Surowe wapienne skały, refleksy kolorowych świateł odbijające się od złotych posągów i lśniącej posadzki sprawiają niesamowite wrażenie. Potęguje je jeszcze panująca tu cisza. Obok tarasu wiodące w stronę skały schody strzeżone przez naga. Nie wiemy, dokąd prowadzą i postanawiamy to sprawdzić. Ścieżka wykuta w skalnym zboczu prowadzi do kolejnych schodów. Po drodze strome zejście do jaskini. Sądząc po zapachu, mieszka tam mnóstwo nietoperzy. Nie mamy latarek, więc rezygnujemy z penetracji tej jaskini. I znów wspinaczka po stromych schodach. Mamy nadzieję, że nasz wysiłek się opłaci. Ścieżka wzdłuż klifu kończy się przy wejściu do kolejnej jaskini. To jaskinia Tam Savan. Jest pięknie oświetlona naturalnym światłem wpadającym przez otwory w sklepieniu. Tu też wita nas posąg Buddy, umieszczony w przestronnej komorze skalnej. Gdzieś poniżej posągu znajduje się przejście do następnej komory. Zejście jest strome i trzeba ostrożnie wybierać drogę. Oto kolejna komora, również oświetlona z góry. Układamy kopczyki z kamieni, tak jak nasi poprzednicy. Wąskie przejście prowadzi gdzieś dalej.
Jesteśmy po drugiej stronie masywu skalnego, widać stąd autostradę. W poprzedniej komoszy znajdujemy jeszcze jeden przesmyk, skąd pada światło. Gigantyczne korzenie rosnących na górze drzew mają kilkanaście metrów długości. Ale to i tak jeszcze nie wszystko, bo musimy się dostać. O, właśnie tam na górę musimy wyjść. No spróbujmy. Skała Kaoyoi jest dziurawa jak szwajcarski ser. Ta jaskinia Tam Savan połączona jest ciągiem komór z jaskinią świątynną. Korytarze liczą sobie ponad 4,5 km długości. Na zewnątrz jest jeszcze jedno miejsce warte odwiedzenia. To przepiękna, należąca do kompleksu Wat Kaoyoi świątynia. Wewnątrz i na zewnątrz jej ściany pokryte są drewnianymi płaskorzeźbami pokazującymi sceny z życia Buddy i buddyjskiej mitologii. Zachwyca ilością detali wspaniała snycerska praca. Podróżując na południe autostradą z Bangkoku, warto się tu zatrzymać, robiąc sobie przerwę po 2-godzinnej jeździe. Przed nami jeszcze jedno warte odwiedzenia niezwykłe miejsce – Phra Dat Doi Thap Chang. Położona na wzgórzu przy monsunowej Dolinie Złota stupa widoczna jest z daleka. Do świątyni wiodą szerokie schody z galerią złotych posągów Buddy. Dalszego przejścia strzegą 2 groźne kobry. Zewnętrzne ściany zdobi parada słoni i kilkadziesiąt figurek siedzącego Buddy. Przed wejściem symbol Yin i Yang. Świątynia jest nietypowa, przypomina kształtem wielki dzwon. Wewnątrz centralne miejsce zajmuje mniejsza stupa. Całość utrzymana jest w kolorach czerwieni i złota. Jest tu mnóstwo posągów
pokrytych przez wiernych płatkami złota. Obok świątyni 6 bardzo dziwnych i przerażających postaci. Kojarzą się z zombie, postaciami z horrorów. A pewnie wieczorem mogą nieźle przerazić przebywających tu pielgrzymów. Sądząc z kwietnych girland na ich szyjach, podjęto próby ich obłaskawienia. To ciekawe miejsce, warto odwiedzenia podczas wycieczki do Monsunowej Doliny.